Siemanko, w kolejny dzień. Dzień dobry. Cała ekipa. Wie co? Myślę, że to nie jest włączone. I czy jest włączone? Jest włączony. Ale. Dobra, od czego dzisiaj zaczynamy? Teraz idziemy do bardzo piękna dzielnica, nie jest turystyczna, ale jest magiczne miejsce, tam dużo się dzieje. Będziemy Was pokazać. Ta dzielnica się nazywa El Faro i tam mamy piękny projekt. No to dzisiaj będziecie zobaczyć, co się dzieje tam. No i super. A następnie stamtąd pojedziemy do Comuna 13, czyli dzielnicy, która była jakąś najbardziej niebezpieczną dzielnicą w Medellin, a teraz jest chyba najbardziej turystyczną i bezpieczną. Dokładnie tak. No ale to później. Na początku zaczynamy od tego, że idziemy na autobus i jedziemy kupić jakieś słodycze dla dzieciaków. No i jedziemy tam, gdzie mówiła Jessica. Dobra, bierzemy coś, kupujemy dla dzieciaków tutaj. Chcecie coś kupić fajnego, powiem Wam, że ja nie wiem, jak my tu wjechaliśmy do góry, ale nie było lekko. Zakupy kupione, coś słodkiego dla dzieci, ryż. Idziemy teraz chwilę tam posiedzieć sobie. No, fajna sprawa. Jak długo już to robisz? Ja mało, tylko rok. O! Tak. Dobra. A jak to się stało, że zaczęłaś w ogóle tu pracować z tymi dziećmi? Bo poznałam, nie codziennie, co tydzień chodziłam na jakiś bar i też poznałam moje przyjaciółmi, które są z Włoch. Okej. I one byli wolontariuszkami, tutaj, tak. No. I dużo powiedzieli o tym miejsce i dla mnie było bardzo ciekawe, że obcokrajowcy pomagają Kolumbijczycy. O, I to fajna inicjatywa. No i z Adrianem chcieliśmy poznać ten miejsce. Uważajcie, bo może ślisko jest. I z Adrianem chcieliśmy poznać ten projekt, ten miejsce, co robili. Najpierw Adrian był sam. Poznał Rigo, będziecie go poznać też. Rigo jest, mogę powiedzieć, że najważniejsza osoba w tym projekcie, bo on to robi przed 30 lat albo więcej. Tak. Ile dzieci tutaj jest? Chodzą do tej restauracji około 50-80 dziennie. O, wow. Uważaj. A też tam uważajcie, bo jest taki most źle zrobiony. I też drugi projekt, który jest, uwaga, się nazywa Escuelita de la Paz. Tam jest taki mały salon, że pokazują dla dzieci coś innego. I oni tam mają możliwości, żeby spędzać kilka godzin i uczyć się coś innego, poznać innych ludzi. Tam mogą, nie wiem, czytać, uczyć się na przykład art, tak się mówi, arty. Sztuki. Tak, sztuki. No i jest taki moment, że oni mają inne momenty, że nie muszą chodzić tutaj, wiesz, robią coś innego. Tak, czyli to ma taki zamiar, żeby po prostu te dzieci wyciągać z tej patologii, taka, która tutaj jest dookoła, żeby nie wchodziły do tego świata, którego nie powinny, tylko żeby coś fajnego robiły, tak? Tak, i żeby się uczyły czegoś. Oni mogą wiedzieć, że w życiu mogą robić inne rzeczy. Tak. No bo trzeba powiedzieć, te dzieci przede wszystkim są z takich rodzin rozbitych, że jest tylko albo mama, albo tata, albo w ogóle babcia wychowuje. Tak to wygląda, tak? Tak to wygląda. Fajnie. Fajnie, że takie rzeczy się dzieją. Że tak pomagacie. O, tu będzie bardzo ładny widok. Ładny widok, ale wiesz, takie warunki, że ciężko, kiedy dużo pada, jest straszne. O, no tutaj na pewno, jak pada, to ciężko tędy chodzić. Tak. Wraz z nami jest jeszcze Adrian, żebyście widzieli. Adrian też tu jest wolontariuszem, mieszka od paru lat w Kolumbii.
Wszędzie dookoła jakieś psy wyskakują. Straszą. My tu jesteśmy już tak wysoko. A, tutaj jest Escuelita de la Paz, ten salon, Okej. wszystko się dzieje. Patrzcie, jaki tu jest widok z góry. A Jessica, gdzie jest dokładnie centrum Medellin? O, widzisz ten... Tutaj te wieżowce wszystkie, które stoją? To Widzisz jest ten centrum? biały budynek, który ma taki... Tak, no. No, to jest centrum. To wszystko jest Ten centrum. tutaj budynek to jest centrum Medellin. 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 Okej. Medellin. Tu mieszka Adrian. Okej. Ale tak mieszka na stałe? Mieszka, bo on blisko mieszka z dzieciakami. Z dzieciakami? Z dzieciakami, tak? No, z dzieciakami. No i tam codziennie rano gotuje, sprząta, pomaga. A, czyli Czasami on- prowadzi lekcje angielskiego dla nich. Wow. Albo tam jest escuelita i tam on zawsze jest i dużo pomaga. Fajnie. Kiedy nie ma pracy, no to on cały wolny czas jest dla Ile tutaj dla kosztuje dzieciaków. za wynajęcie takiego domku mniej więcej? 350. 350 zł. No, tanio. No, ale dostać się tutaj nie jest lekko. Chciałeś tam szybkiego zobaczyć, jak wygląda dom na Hafaverii? No jasne. Mogę nagrywać? Dobra. Zobacz, jak wygląda. Mieszkanie na Faweli. 350 płacisz, tak? 350 zł. No. Tu jedna, to jest sypialnia, salonik. O, jak to się otwiera. Mogę do ubikacji? Możesz. No. Taki widoczek. Nie no, widoczek nasz piękny. Jest tu w miarę bezpiecznie? Jest bezpiecznie, tu mieszkam z dzieciakami, wszyscy się znamy i ten. Tu sąsiadka też pracuje w tej kuchni, co pracujemy. Także spoko. Super robotę robisz, naprawdę. Fajna sprawa. Tutaj są listy do świętego Mikołaja No. od dzieciaków. Niño Dios, tutaj mamy Niño Dios, nie Mikołaj. Okej. E, Nino Dios. Tak. Czyli jak to, czyli to nie jest, nie no Mikołaj. Tak, ale Czyli Mikołaj, wiesz, nie że Mikołaj? Na przykład tutaj jest Niño Dios te quiero, Niño Dios kocham cię, Niño Dios jest, jak się Niño- mówi? Niño to jest Dios? dziecko, a dziecko, Dios? Dios, Bóg. Boże. Bóg. A, dzieciątko Boże, okej, dobra. Czyli do Jezusa dajmy. No. Dobra, krótki przerywnik na to, żeby Wam powiedzieć, kto jest dzisiejszym sponsorem tego odcinka. Jest to dokładnie eSIM Saily, czyli karta internetowa, która działa w 160 różnych krajach. To jest bardzo dobre, zaraz Wam pokażę, jak łatwo to działa. Wybieracie aplikację Saily, otwiera Wam, akurat możecie zobaczyć, mam tutaj wykupioną Kolumbię, jeszcze zostało mi 4,5 giga z 7, które miałem w pakiecie. Dodajecie sobie nowa karta eSIM, kup nową kartę. Macie bardzo dużo różnych miejsc do wyboru, w sumie 160. Ja wybieram sobie cel kolejnej podróży, tam gdzie lecę jutro, czyli Wenezuela. No i mam do wyboru 1 giga na 7 dni za 8,49, 3 giga za 20,99 i 5 plus 2 za 33,99. Oczywiście każdy kraj ma inne ceny, Wenezuela wiadomo trochę drogo wychodzi, ale tu możecie zobaczyć już od 3,99 Turcja. Naprawdę bardzo fajnie to działa. A dlaczego właśnie eSIM? Ze względu na to, że patrzcie, lecicie do jakiegoś danego kraju i na lotnisku lądujecie, nie wiem, może to jest jakieś małe lotnisko, jakieś nierozwinięte, nie możecie kupić karty SIM, bo po prostu w danym kraju jest ciężko ją kupić, bo też są takie kraje. eSIM elegancko Wam działa od razu. Po tym jak Wy kupicie sobie pakiet w Saily, od razu dostajecie całą rozpiskę tego, jak trzeba tą eSIM aktywować. Jest to naprawdę bardzo, bardzo proste, dlatego serdecznie Wam polecam. Pamiętajcie, używając mojego linku, który znajdziecie na dole, dostajecie jeszcze dodatkowo ekstra 15% zniżki, także bardzo się to opłaca, także polecam serdecznie, oglądajcie dalej. I gra muzyczka co kawałek. Ale A to jest, muzyka nie brakuje. tak, muzyki nie brakuje, ale to tak jak mówiłaś wczoraj, to jest fajne do momentu, dopóki to nie jest Twój sąsiad. No. Jak to jest Twój sąsiad, to już nie jest fajnie. No. Soboty imprezy trwają od piątku do poniedziałku. No, nawet kurczę. Ja właśnie mówiłem wczoraj, że ja lubię ten klimat tutaj, że ta muzyka jest i tak dalej. To Jessica wytłumaczyła, no, że to jest fajne, ale jak sobie gra daleko od Twojego domu. I że tylko przechodzisz koło tego, a nie, że musisz tego słuchać u siebie. Idziemy dzieciaczkom Jesteśmy. dać parę rzeczy. Ostatnio jak byliśmy tutaj też w Medellin, to tak, robiliśmy prezenty na święta dzieciaczkom, na komunię 13, a teraz tutaj. Hola. No. Hola.
Hola, Fanny. ¿Cómo estás? Dobra, to może powiesz nam to, co wczoraj mówiłaś tutaj na temat tego, że te dzieci niektóre tutaj tylko mają jeden posiłek i to jest jedyne, co jedzą w ciągu dnia i tak dalej. Jak to wygląda tutaj? Jak wygląda z tą biedą? Bo my jesteśmy w miejscu, które, tak mówiłaś, że jest określane w skali, te komuny są określane w skali od 1 do 6, tak? I tutaj jesteśmy w 1, czyli w najbiedniejszej takiej, tak? Tak, około w Medellin i w Kolumbii generalnie są 6 poziomów ekonomicznych i to zależy w jakie warunki mieszkają ludzie. Teraz jesteśmy w poziom numer 1, to znaczy, że jest najbiedniejsze miejsce, nie w Medellin, bo są wiele, które mają ten sam warunki. Ale ona się zalicza ogólnie do najbiedniejszych komun, tak? I teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy w poziom numer 1, to znaczy, że ludzie, którzy tutaj mieszkają, nie mają wiele możliwości. Na przykład prawdopodobnie pracują, ale mało zarabiają i jest ciężko dla nich. Ten miejsce jest, Rigo powiedział, że ten miejsce jest jako hybryd, bo dużo ludzi, którzy kiedyś byli rolnicy, przyjeżdżali tutaj bez pracy, bez nic, bo musieli emigrować, bo kiedyś Kolumbia był bardzo niebezpieczna. Tak, no. No i tutaj są wiele rzeczy i nie tylko ludzie generalnie, że nie zawsze mają jedzenie na przykład. Ten projekt dużo pomaga dla dzieciaków, bo niektóre tylko mogą jeść raz dziennie tutaj i dlatego to jest bardzo ważne miejsce. Na przykład mamy tam Fanny, ona dużo tutaj pracuje, gotuje, ona nie zależy czy jest zmęczona, chora, ona codziennie jest tutaj. Ciężko jest, bo ona nie może pracować, ale ona ma w serce ten... Chce pomagać dzieciom, tak? Że muszę pomagać, ona nie odpoczywa, czy oni nie jedzą nic. No to jest ważne. Bieda jest taka naprawdę bardzo mocna. Bardzo. I też są dużo rzeczy, niektóre tylko mają albo mama, albo tata, albo nie mają rodziny. No to jest ciężko, bo nikogo nie opiekuje. Nikt się nie opiekuje nimi, tak. Ciężko jest. Fajnie, że takie miejsca istnieją. A na więcej, jak to powiedzieć, bo to jest tutaj typowo z tej komuny, a na innych też takie projekty są robione, czy... Nie jestem kompletnie pewna. Są, ale nie wiem, czy są na stałe, że codziennie tak robią, ale bieda jest wszędzie. Dokładnie tak. Że fajnie, bardzo fajna inicjatywa, bardzo popieram i trzeba takie miejsca wspierać, pamiętajcie. No i dobra, jest z nami jeszcze Adrian, chłopak z Polski. Powiedz, czym się tu zajmujesz? No dobra, to ja mieszkam w Kolumbii 4 lata, jestem pilotem i przewodnikiem wycieczek, a oprócz tego tutaj spełniam moje powołanie życiowe, jak tak myślę. Już jakiś czas temu pracowałem w Tajlandii i Wietnamie jako nauczyciel angielskiego, ale miałem słaby angielski i nie lubiłem być nauczycielem angielskiego, ale to mi dało do myślenia, że muszę robić coś z dziećmi, bo mam duży wpływ na dzieci, dzieci mnie bardzo lubią. No i później poznałem Jessikę, ona tam przez takie inne wolontariuszki z Włoch trafiłem na to osiedle. No i co, jak tutaj przyszedłem, to po prostu poczułem, że to jest to. I tutaj z dzieciakami od 10 do 1 codziennie gotujemy obiady dla 80 dzieciaków. Staramy się im przekazać wartości, przed jedzeniem zawsze się modlimy, nauczamy ich o ochronie środowiska. Mówimy też o tym, że jakby miał jakieś problemy w domu, czy jakieś problemy, że je molestują, to też żeby się do nas zgłaszały, nauczamy ich o tym. No a tak głównie tym, co ja chcę robić, co ja czuję, że po co jestem stworzony, to żeby zabierać te dzieci na wycieczki, jako że pasją to, co kochamy robić w życiu jest podróżowanie. No i taki pomysł powstał, już wzięliśmy te dzieciaki na 3 wycieczki i one mówiły w ogóle, są tak wdzięczne, mówi, że to był najlepszy dzień w ich życiu. No i chcemy właśnie poprzez te wycieczki, tylko że to nie będą takie zwykłe wycieczki, tylko takie wycieczki w formie rekolekcji. Tutaj jest cały sztab tych profesorów, teraz go nie ma dzisiaj, ale jest taki Rigoberto, co on już 30 lat się zajmuje tymi dzieciakami. No i co? Od poniedziałku do piątku mamy takie zajęcia w bibliotece, tam robimy z nimi zajęcia, na przykład sztukę artystyczne, opowiadamy im różne historyjki. A te dzieciaki są, no trzeba to powiedzieć, one są takie z patologicznych rodzin, bo tutaj
jesteśmy bardzo wysoko, jesteśmy na biednej dzielnicy, no to nie, no to słowo patologiczne to tak jest normalne, to jest odniesienie do tego, co się wszystkiego dzieje. Tak. Czyli wy tym dzieciakom po prostu pomagacie, chcecie je wyrwać z tego, co po prostu mają w domu, że nie wiem, niektóre mają złe wzorce, niektóre po prostu są po prostu biedne albo mają towarzystwo złe i wy chcecie im po prostu pomagać, żeby one normalnie żyły i normalnie się wychowywały i na dobrych ludzi wyszły, tak? Coś takiego to Tak, mniej bo więcej jest. na te dzieci czekają dużo zagrożeń, będzie wiedzieć, bo wiele ludzi z tych, co są właśnie w tym centrum jako ci narkomani, co właśnie pochodzą z takich osiedli. No. Dziewczyny są albo prostytutkami, a No tak, chłopaki albo są tam po prostu uzależnieni od narkotyków. 90% ogólnie procent tych rodzin to jest dysfunkcjonalnych, czyli dzieci żyją albo z ojczymem, albo z macochą, albo niektórzy nie mają w ogóle, bo ich rodzice są właśnie tam w centrum. Jak Żadnych widzieliście. wzorców nie mają po prostu, o to chodzi, tak? No i my się staramy coś im zrobić, coś z Jessiką myślimy, cały czas się uczymy. Ja widzę, że wycieczki to jest bardzo dobry pomysł, podróże, żeby otwierać im głowy. Jessie też fajnie powiedziała i też chcemy zrobić coś takiego, żeby zacząć zmienianie ich świadomości od ich rodziców. Chcemy dla rodziców utworzyć jakieś takie nauczania, zamawiać tutaj profesorów, żeby ich uczyć szyć, żeby ich uczyć wyrobów i też dzieci, to żeby ich nie kultywować tej mentalności, że tylko daj, tylko żeby oni już, żeby one już same mogły po prostu wspierać. Tak. Fajne to, no bo po tym co widzieliśmy wczoraj na przykład, tam w centrum, no i no nie ma co się oszukiwać, ale dużo osób na pewno tam trafia, no to jest straszne miejsce, no to było piekło, po prostu piekło, no. Dobra, super, zarąbistą robotę robicie, bardzo gratulujemy. I to jest Mariangel. Mariangel Cuenta algo. Ile ma lat? Wstydzi się. Ale dużo dziewczynek tu przychodzi, chłopców. Fajna sprawa, naprawdę, mega. Dobra, otwieracie tutaj fundację, chcecie pomagać tym dzieciakom, czyli jest normalnie będzie możliwość pomocy, tak? Gdzie ludzie będą mogli to znaleźć? Najlepiej u Ciebie na Instagramie. My będziemy bo... publikować całe informacje, jak będziemy Jak będziecie publikować, to mnie oznaczajcie też, to ja też będę publikował Bardzo u siebie na dziękuję, pewno. tak. A wiadomo, kiedy to będzie taka możliwość w ogóle? Wkrótce. Teraz pracujemy o ten temat i myślę, że za nowy rok będziemy miał wszystko. No tak, bo Ania już mówił, że już i tak wcześniej ludzie z Polski też wspierali Tak, ja ten serio projekt. jestem bardzo, jak się mówi, grzeczna. Wdzięczna. Że... Grzeczna, Nie bardzo, wiem, bardzo nie wiem, grzeczna co i to wdzięczna. Jak się mówi? Wdzięczna. Wdzięczna, Tak. że my dostajemy dużo pomocy z Polski. Nie pokazaliśmy, Tak, pokazaliście, tak. jak budowali ten metalowe Domy i tak dalej. Tak, barierki tak. dla bezpieczeństwa dzieci, ale też chcę bardzo podziękować dla Andrzeja i Kasia, że zawsze pomagają nas i dzięki temu mamy wiele możliwości dla dzieci. Fajnie to jest, naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba i to jest świetna robota, naprawdę świetna. Takich miejsc powinno być więcej i więcej ludzi, którzy powinni pomagać. Także jak ktoś z Was będzie chciał pomóc, pomagajcie, bo pomaganie jest fajne. Pamiętajcie o tym. Fajną robotę robicie, naprawdę. Fajna sprawa. No, piękny jest tam. Tutaj przejdziemy się, zobaczycie jeszcze. A gdzie teraz w ogóle idziemy tu w dół? To gdzie dojdziemy? Dobra, jesteśmy za wysoko teraz, no to musimy iść w dół. Aha. I tam mamy stacja kolej Kalinowa. Tak. I tam możemy szukać, nie wiem, jakiś taksi albo Uber i prosto do Komuna 13. Okej, super. Właśnie pytałem się też Jessica, jak tutaj wygląda, jaki kartel albo jaka grupa tutaj przestępcza trzyma właśnie tą komunę, no bo wiecie, no wszędzie tutaj trzymają. Teraz akurat mówiła, że to jest tak spokojnie, że jest oczywiście, no bo jest, ale oni sobie trzymają to tak, że jest spokojnie. Wow. Że pilnują sobie po prostu tutaj spokoju, żeby tutaj było w miarę bezpiecznie. No ale to jakaś grupa trzyma po prostu. Oni trzymają tutaj, oni pilnują tu bezpieczeństwa i tego, żeby było spokojnie. Prosto. Pablo, następnym razem takie rzeczy to cię muszę wziąć chyba na fawelę w Rio. Tam są też, tylko tam tak sobie nie chodzisz. Znaczy zależy gdzie. Są takie, które możesz, ale w większości lepiej też mieć kogoś lokalnego, no. Tam jak byłem na Hosinia, takiej najcięższej kiedyś, no to tam trzeba mieć typowo lokalsa i tam nawet lokals się rozglądał dookoła. Wiecie, jak to się łatwo zgubić?
Jessica Łatwo. Nawet Jessica się Tyle zgubiła. razy chodzę tutaj i dzisiaj nie wiem. No ale tak, tutaj prowadzą między tymi domami wszędzie jakieś takie uliczki, schody, coś. No to nie jest problem się zgubić. A ta komuna jest ogromna. A szkołę tu mają? Mają. Mają szkołę, tak? Ile tu do szkoły dzieciaki chodzą? 8 klas jest? Czy Są jak to 11. A, 11 klas, Tak, okej. na końcu jest 11. Okej. Patrzcie, tutaj takie autobusy przyjeżdżają do góry. Powiem wam, że ja naprawdę nie wiem jak my ciężko mieliśmy tu wyjechać taksówką. Kierowca chyba nie był za bardzo zadowolony, że musiał tutaj z nami przyjechać w ogóle. No Adrian mówił, że oni chyba nie chcą tu przyjeżdżać, co? Nie. Bo tu taka góra, że tu sprzęgło spalone, hamulec spalony. Jesteśmy naprawdę bardzo wysoko. Patrzcie jak leci pod górę. Nie no, oni muszą mieć tutaj mocne te autobusy. No. Chyba długo nie wytrzymują. Ale oni tutaj w ogóle jak ktoś mu wyskoczy, to on chyba taranuje, no bo on chyba nie wyhamuje. Albo ma takie dobre hamulce. Mamy dobre autobusy w Medellin. No ja widzę. Tutaj muszą być dobre, bo inne by nie dały No, rady. muszą. Ostatni dzień z Pawłem. No, trzeba wracać. Ale z drugiej strony nie smutno, bo wracam na szczęście do Tajlandii. No na szczęście. Zawsze się cieszę, że tam wracam. Dokładnie tak. Ja tak samo mam. Jakby nie było, jak się wraca do Tajlandii, to i tak jest fajnie. To i tak jest. Dobra, już siedzimy teraz kolejką. Możecie też zobaczyć. W ogóle wczoraj tutaj wieczorem też jechaliśmy tędy. To troszkę inaczej wyglądało. I teraz też macie coś innego. Strasznie brudne szyby tu są. Patrzcie, wszystkie domy z cegły. A dlaczego ludzie tutaj na przykład sobie nie wykańczają domów? Bo jak w Europie to inaczej. A tu dlaczego? Wie co? Żeby podatku nie płacić? Mniej płacą, Mniej bo płacą, jak no. wygląda super, więcej musisz płacić. No właśnie, tak myślałem. Bo też w niektórych krajach, nawet w Europie jest tak, że jeśli dom nie jest skończony cały, Tak. no to wtedy się nie płaci podatku, bo dom jeszcze nie jest skończony. Tak. No to tak, no to w sumie ma to sens. Dlatego wszystko jest z cegły. Wszystko z cegły, no. Ale to moim zdaniem właśnie to jest klimat Ameryki Południowej, tych miast dużych, że to wszystko jest takie ceglane. Patrzcie, co się tutaj dzieje, jak pada deszcz. Jak płynie normalnie rzeka z góry na ojaju. To ludzie to muszą mieć wtedy niefajnie. Nie. I niektóre nie mają podłoga, No, tylko jest, wiesz, ziemia. tak, tak. No to jest strasznie. tragedia. Ojeju. Dobra, Jessica, gdzie teraz jedziemy? Teraz idziemy na Komunę 13. Ta trasa turystyczna, bo jak mówiłam Ci, Komuna 13 jest duża komuna, Tak. ale tylko ta trasa, gdzie będziemy chodzić, jest najturystyczna teraz, Okej. bo są schody elektryczne. Bo ta druga to jest taka już nie bardzo dla turystów, że można tam wchodzić. Nie, wiesz, tam mieszkają normalnie i jest turystyczna. Okej, o komunie trochę opowiemy w sumie jak już tam będziemy, bo to jest ciekawa historia. Co tam się działo przez wiele lat. Komuna 13. Nie no. Powiedz sobie, Paweł, kiedyś najniebezpieczniejsza dzielnica na świecie. Ginęło tu tyle ludzi, a teraz jak wesołe miasteczko to wygląda. Gdzie pamiątki można kupić. Ojeju, ale to zupełnie wygląda inaczej niż byłem ostatnio, No. zupełnie. To nie było. Kiedyś był ewidentnie tutaj, że byli graffiti, Tak. ale teraz
dużo sprzedają i no, Tak, no to trochę były ładne się ściany, tu zmieniło. można było sobie zdjęcia ładne robić, a teraz tu nie ma już jak. Patrzcie, tu teraz jest po prostu stragan koło straganu. Wcześniej to się całkiem fajnie chodziło, dużo graffiti było, teraz graffiti są trochę wyżej. Ale tu były całe ściany tak, a teraz siedzi stoiska tylko. I obrazy. No, a tu ciężki skład. No. Wszędzie macie jakieś bary, restauracje i masa turystów. Ale to zdecydowanie nie ta sama Komuna 13, którą widziałem w 2020 roku, jak tu byłem. Tutaj można zobaczyć, jak był ta wojna, która się No, jak była nazywała wojna, okej. Orion. Są zdjęcia, które pokazują i powiedziają, jak to było. Okej. Ile osób dziennie, wiesz może ile osób dziennie tutaj wtedy ginęło? Bo tu bardzo dużo osób było zabijane. Na Tak. internecie czytałem, że 17 osób dziennie praktycznie. I może tak, Można tak to było. potwierdzić, no? Nie do końca przez ta wojna, Okej. tylko przez ten czasie. Dobra, i to była typowo wojna kartelów narkotykowych między sobą? Nie, Jest ta razem? wojna był, bo ten rząd Tak, no. w roku 2002 Okej. zdecydował atakować partyzantów, które tutaj mieszkali. Okej, Bo czyli to było kiedyś- partyzanci kontra rząd. Kontra rząd. Okej. Tak. Ale tu było, ale wcześniej też za czasów Escobara tu chyba też było, że to była bardzo niebezpieczna dzielnica, że tu się dużo Tak, działo. bo to był taki strategiczny punkt w miasto, gdzie mieszkali partyzantów, Okej. bo oni chcieli kontrolować Okej. Region. teoretycznie w kraj chcieli Okej, kontrolować, kraj, bo okej. oni są w lewicy. Okej. A poza tym mieszkali tutaj paramilitaryzm i oni są prawica. No to pomiędzy nimi walczyli cały Okej, czyli czas tak i to dlatego było. był tak niebezpieczny. I nie tylko mieszkali guerrilleros i paramilitaryzm, też mieszkali takie gangi, które wiesz... Kartele, tak? Kartele, no Okej. to był straszny i dlatego umierał tak dużo Tyle ludzi ginęło, tak. Tak. A jak to się stało, że ta dzielnica została teraz taką najbardziej popularną dzielnicą, że poszli w turystykę i że całkowicie zmienili o 180 stopni obraz tej dzielnicy? Bo kiedy to wszystko się skończyło, No. ten miejsce był takim popularny, popularny, tak? Okej. jak powiedziałeś, że ja mieszkam na Komuna 13, no to ciężko było dostać pracę, albo ciężko było, wiecie, być zaufany dla Okej, innych. okej. No to social leaders, które tutaj mieszkali, oni chcieli zmienić cały kontekst Okej. i powolutku szukali pomocy od rządów innych krajów i Okej. był taki projekt, że chcieli wszystko zmienić tutaj, ten kontekst. O. Muszę sprawdzać taka słowa ważna, czekaj. Okej, dobra. Projekt rozwojowy. A, projekty rozwojowe, okej. Tak, były projekty rozwojowe. I dlatego budowali schody elektryczne, bo oni się inspirowali w innych krajach, jak Brazyl ma trochę podobnie i Hongkong. Okej, Tak, to jest i bardzo no, oni się ciekawe. inspirowali rząd i budowali schody elektryczne, ale wtedy nie był tak turystyczny. To się zaczęło, że ludzie zaczynali słuchać, że są schody elektryczne w taka A, i konkretna zaczęli przyjechać, komuna, okej. i przyjeżdżali i to tak. I tak się powolutku. rozwinęło bardzo. Okej, to jest bardzo ciekawe. No ale dla mnie teraz widzę jaka jest różnica między teraz a 4 lata temu, to No, kosmiczna ja różnica. też czuję, że się zmieniło. No, patrz, wszędzie są z Escobarem różne koszulki. Wykorzystują to, że można na nim zarobić. Turyści tutaj przyjeżdżają, kojarzą Kolumbię z Escobarem. Kupują. Większość ludzi, albo duża część nie jest świadoma tego, jak złym człowiekiem był Escobar i co złego zrobił. No i tu się oficjalnie już wchodzi. Arriba el
restauranty. Komunę 13, tak. Zaraz będziemy przechodzić na te elektryczne schody. Wszędzie będzie piękne graffiti. Jest klimacik na tej dzielnicy. Teraz graffiti reprezentują Matka Ziemia. Nie Okej. zawsze są tak sami. No bo Oni- ostatnim razem były inne, jak tutaj Inne. byłem. No. Bardzo ładne. No i tu zaczynają się elektryczne schody. Pomyślcie sobie to. Na osiedlu budują elektryczne schody. Mega to jest. Bardziej jakbyś do centrum handlowego Miał być do centrum, a nie był na środku komuny, no. To jest bardzo ciekawe. Ale Jessica, oni te schody budowali też dlatego, że był problem po prostu, żeby dojechać tutaj na górę samochodami, dlatego wybudowali schody. Specjalnie dlatego, tak. Okej. No tak, no. Dla starszych ludzi, no to takie schody to jest taka pomoc. Niesamowite. Wyobraź gdzie byliśmy dzisiaj. No. Oni nie mają schody elektryczne i bardzo ciężko. No, bardzo ciężka. A tutaj jednak luzik. Właśnie teraz rozmawialiśmy z Pawłem i z Jessicą, że też szczęście, że Paweł zobaczył też inne dzielnice, inne komuny. No bo tutaj już nie jest teraz to, co było. Teraz tu już jest za bardzo poszło w tą złą stronę. Już. Ten jest najpopularniejszy graffiti tutaj, bo reprezentuje wojnę o ziom. Okej. Czyli to graffiti się nie zmienia. To jest cały czas takie same, czy się też zmieniło? Się zmieniło, trochę lepiej malowali. Bo tutaj Okej. pokazuje na przykład ta data, gdzie to było. No, reprezentuje wiele rzeczy. Luży, domy, helikopter, tylko że teraz nie jest helikopter, jest Tylko kolibry. kaliber. No. Teraz wam powiem, że to jest centrum handlowe, a nie komuna. To już nie jest to, co było, już nie robi takiego wrażenia. Jednak jak ktoś, spoko, jak ktoś jest sam, boi się i tak dalej, to przyjść w takie miejsce spoko, ale nie. Dla mnie już nie. Przyszliśmy gdzieś teraz do restauracji, takiej obiad. Z takim widoczkiem. Albo lepiej tam, tak Ale patrzcie, no. Tutaj to widać, że to już nie są turystyczne regiony. Ale tu wszędzie, gdzie idzie ta droga, Bo tam jest słońce, no to to tak na odpuście po prostu. Patrzcie, co mi przynieśli. Całą łódź. Ryż, banany, łosoś i sałatka. A tutaj co to przedstawia? Jest też jakieś znaczenie ma, czy nie? nasze plemię India A, i plemię, nie? afrykański tam. Aha, okej. Powiem wam tak, to jest moja druga wizyta na Komunie Treset i to jest na pewno ostatnia wizyta na Komunie Treset, bo to już nie jest to, co widziałem kiedyś. Dobra, kończymy naszą wyprawę na Komunę 13. Idziemy sobie jeszcze teraz coś kupić. Jakąś pamiątkę z Kolumbii. Muszę coś kupić Ali. Fajnie, ale naprawdę to już nie jest to, co było. Moim zdaniem lepiej było dużo wcześniej. Tutaj też ze swoimi wycieczkami przychodzisz? Jeszcze raz? Z wycieczkami swoimi też przychodzisz? Na przykład jak ludzie chcą zwiedzać, to przychodzicie tu, tak? Tak. Tak. To pamiętajcie, na dole zostawię wam Instagrama do Jessiki. Jak ktoś z was się wybiera do Kolumbii. To naprawdę bardzo, bardzo polecam. Zdecydowanie będziecie zadowoleni?
I przede wszystkim to, że Jessica mówi po polsku, to jest dużo łatwiej. Łatwiej. Zdecydowanie łatwiej, bo nie trzeba znać angielskiego albo hiszpańskiego. Tylko trzeba przylecieć i tyle. Ale tu ludzi cały czas. Cały czas coraz więcej. My wracamy jeszcze z Pawłem, mamy jeszcze jedną rzecz do nagrania. No, zobaczycie jutro. Co ciekawego byś jeszcze mogła zdradzić na temat Medellin? Dobra. Co ludzie powinni wiedzieć, jak tu przyjeżdżają? Czego się przestrzegać, na co uważać? I dlaczego właśnie Medellin jest najlepsze, żeby przyjechać? I dlaczego akurat możemy Ciebie wziąć? Dobra pogoda. Ten temat o bezpieczeństwa dużo się zmieniło. Oczywiście trzeba uważać. Ale serio bardzo gorąco polecam przyjechać do Medellin i poznać to piękne miasto. Z najlepszą przewodniczką oczywiście. 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 A dobra, jakie miesiące są najlepsze, żeby tu przyjechać? Tu w sumie mówiłaś, że cały rok jest... Cały rok mamy tak samo. porę deszczową, około październik i november. Listopada. Tak. Ale generalnie wiecie, mieliśmy porę deszczową, ale teraz jest super. Nie no, to cały rok. dla mnie pogoda tu jest po prostu idealna, bo nie Tak. jest ani za gorąco, ani nie jest zimno, no jest idealnie po prostu. Wiosna zawsze. Tak, cały czas taka wiosna fajna. Dobrze, to super. To dziękujemy bardzo za to, Ja że nam też pokazałaś dziękuję. pięknie Medellin, naprawdę było świetnie. Was jeszcze raz odsyłam na dół w komentarzy do social mediów Jessiki. No i to by było tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Pożegnajcie się To z by było Pawłem. tyle mojej podróży. Tak, Wracam do dokładnie. moich dziewczyn. Dokładnie tak. Ja jeszcze mam 3 tygodnie ponad podróży, tej, w której jutro ląduję w Caracas, w Wenezueli. A co będzie dalej? Będziecie widzieć wszystko dokładnie. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji Mi też. i Pawłowi. Pozdrawiam.